Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak przebiegał proces denazyfikacji powojennych Niemiec. Dowiecie się, dlaczego zarówno zachodni alianci, jak i Sowieci odstąpili od jej realizacji i co było tego faktyczną przyczyną. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. W październiku 1943 roku grupa prawników z Pentagonu, dyskutując nad przyszłością Niemiec, ukuła termin denazyfikacji. Początkowo miała ona oznaczać reformę systemu prawnego powojennych Niemiec, ale później temu terminowi nadano znacznie szersze znaczenie. I denazyfikacja miała być całkowitym oczyszczeniem życia publicznego w Niemczech ze zwolenników Hitlera. Tak zostało to zdefiniowane w czasie konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie. Przygotowaniem działań w tym zakresie zajęli się najpierw Amerykanie, a potem Brytyjczycy. Jednym z elementów tych działań miało być poszukiwanie funkcjonariuszy aparatu państwowego III Rzeszy, których podzielono na 4 zasadnicze kategorie. Pierwszą z nich mieli stanowić ci, którzy zajmowali w nim stanowiska kierownicze. Drugą ci, którzy brali udział w zbrodniach. Trzecią ci, którzy byli zdeklarowanymi zwolennikami Hitlera, a czwartą ci, którzy udzielali mu wsparcia w jakiejkolwiek postaci. Na początku 1945 roku władzę na terenie Niemiec przejęła Sojusznicza Rada Kontroli, której powołanie uzgodniono w czasie konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie. Jej zadania określono jednak dopiero w czasie konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie. Miały one polegać na przeprowadzeniu w Niemczech demilitaryzacji, denazyfikacji, demokratyzacji społeczeństwa, dekartelizacji gospodarki oraz decentralizacji administracji i przywróceniu samorządu. Oczywiście denazyfikacja była zadaniem najważniejszym, ponieważ alianci dobrze wiedzieli, że Hitlera popierała zdecydowana większość niemieckiego społeczeństwa. Jako pierwsi za jej realizację zabrali się Amerykanie w swojej strefie okupacyjnej. Już w lecie 1945 roku usunięto ze stanowisk 42% urzędników. Ale niebawem pojawił się problem organizacyjny. Amerykanie zaczęli wycofywać swoje jednostki z Niemiec i zaczęło brakować im ludzi do realizacji tego zadania. Postanowili więc stworzyć zręby nowej niemieckiej administracji i przerzucić na nią denazyfikację Niemców. Z chwilą utworzenia przez Amerykanów rządów krajowych w poszczególnych landach utworzono w nich stanowisko ministra denazyfikacji, któremu podlegały powiatowe trybunały denazyfikacyjne. Łącznie powstało ich 545 i zatrudniały prawie 22 000 urzędników. Amerykanie mocno złagodzili również przepisy denazyfikacyjne. Między innymi wyłączono z niej członków NSDAP urodzonych po roku 1919 i wprowadzono możliwość rehabilitacji. Niemieckie trybunały denazyfikacyjne nie miały jednak specjalnej ochoty na to, aby ją skrupulatnie realizować. W Bawarii, gdzie ministrem do spraw denazyfikacji został Anton Pfeiffer, 60% wysokich rangą nazistów przeszeregowano do niższych kategorii, wymierzając im jedynie grzywnę. Przywrócono też do pracy 75% urzędników usuniętych wcześniej przez Amerykanów. Krótko mówiąc, denazyfikacja w strefie amerykańskiej przerodziła się w farsę. Niemieckie trybunały denazyfikacyjne hurtowo przerabiały zagorzałych nazistów w przykładnych zwolenników demokracji.
Zresztą wydawane przez nich zaświadczenia, nazywane persilowymi, można było bez trudności kupić na czarnym rynku. Niemieckie społeczeństwo nie akceptowało denazyfikacji. Wyrazem tego był swoisty ostracyzm społeczny, jaki spotykał członków niemieckich trybunałów denazyfikacyjnych. Tak było między innymi w Schwetzingen koło Heidelbergu, gdzie przewodniczący tamtejszego trybunału denazyfikacyjnego otrzymał list, w którym oskarżono go o zbrodnię przeciwko narodowi. Znacznie bardziej liberalni od Amerykanów okazali się Brytyjczycy. W pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny wielu nazistów, którzy spodziewali się dotkliwej kary, schroniło się w brytyjskiej strefie okupacyjnej, gdzie do denazyfikacji podchodzono znacznie łagodniej. Brytyjczykom zależało jedynie na tym, aby ująć i skazać tych Niemców, którzy dopuścili się zbrodni na brytyjskich żołnierzach. Brytyjskie zespoły dochodzeniowe przeczesywały całą strefę, poszukując sprawców takich zbrodni. Jednym z nich okazał się Hans Renault, który zastrzelił pilota brytyjskiego RAF-u po tym, jak był on zmuszony awaryjnie lądować. Zupełnie inaczej Brytyjczycy podchodzili do procesów, w których oskarżeni Niemcy nie mieli na koncie zbrodni na brytyjskich żołnierzach. W czasie procesu załogi obozu Bergen-Belsen major T.C.M. Winwood, który bronił Józefa Kramera, jego komendanta, tłumaczył sądowi jego postępowanie tym, że miał on do czynienia z szumowinami z gett Europy Wschodniej. Z kolei brytyjski obrońca Irmy Greze, strażniczki z Bergen-Belsen, uznał stosowane przez nią kary cielesne wobec więźniów za dopuszczalne. Dla brytyjskich sądów dowody wielu niemieckich zbrodni były niejednoznaczne. Warto również podkreślić, że wśród Brytyjczyków istniał spory opór, aby robić denazyfikację na dużą skalę. John Tradbeck, szef sekcji niemieckiej w Foreign Office, ostrzegał nawet, że jeśli tak się stanie, brytyjska administracja zostanie obarczona większą odpowiedzialnością niż jest to rozsądne i konieczne. Tego typu myślenie spowodowało, że w brytyjskiej strefie przywrócono do pracy prawie wszystkich urzędników Hitlera. Brytyjczycy również utworzyli niemieckie izby denazyfikacyjne i wprowadzili procedurę odwoławczą od ich decyzji. Dzięki temu wielu nazistów uniknęło odpowiedzialności za swoje czyny. Z aresztowanych do czerwca 1946 roku 66 000 Niemców tylko 500 z nich stanęło przed brytyjskimi sądami. Resztę oczyszczono z zarzutów. Pewnym odstępstwem od tej polityki był 74. Ośrodek Szczegółowych Przesłuchań Połączonych Służb w Bad Nendorf koło Hanoweru, w którym przesłuchiwano osadzonych za pomocą tortur. Tyle tylko, że torturowano ich nie z powodu współpracy z Hitlerem, ale na okoliczność rzekomej współpracy z Sowietami. Nie zmienia to jednak faktu, że denazyfikacja w wykonaniu Brytyjczyków była znacznie łagodniejsza niż ta, którą próbowali robić Amerykanie. Z kolei Francuzi starali się działać w swojej strefie samodzielnie i nie zwracać uwagi na to, co robią Amerykanie i Brytyjczycy. Pierwsze miesiące ich okupacji cechowały się niezwykłą brutalnością wobec Niemców. Wskutek niedożywienia i bicia zmarło co najmniej 30 000 niemieckich jeńców wojennych. Kolejne 5 000 z nich zginęło przy oczyszczaniu zaminowanych terenów. Międzynarodowy Czerwony Krzyż zwrócił nawet Francuzom uwagę na to, że traktują jeńców wojennych jak Rosjanie, ale na niewiele się to zdało. W następnych miesiącach wszystko zaczęło się jednak zmieniać.
Widać to było w przypadku denazyfikacji, która w wydaniu francuskim stała się połączeniem cynizmu z idealizmem. Cynizmem dlatego, że Francuzi nie chcieli zawracać sobie głowy odróżnianiem nazistów od nienazistów, zaś idealizmem dlatego, że wierzyli w to, że Niemcy staną się wyznawcami racjonalizmu, z którego oni sami są dumni. Ale w przypadku denazyfikacji w wydaniu Francuzów istniał ważny czynnik, którego nie było u Amerykanów i Brytyjczyków. Bardzo wielu Francuzów pełniących służbę we francuskiej strefie okupacyjnej miało na koncie kolaborację z Niemcami w czasach Vichy i dlatego bardzo łaskawie traktowało Niemców. A to sprawiało, że denazyfikacja w wykonaniu Francuzów stała się największą fikcją. Francuzi również zrzucili ją na samych Niemców. W rezultacie tego spośród 133 000 aresztowanych w ramach prowadzonej denazyfikacji tylko 18 000 z nich zaklasyfikowano do kategorii, która wymagała wymierzenia im kary. Tą jednak była zazwyczaj tylko grzywna. Jedynie 13 aresztowanych zaklasyfikowano do kategorii głównych odpowiedzialnych i skazano ich na znacznie surowsze kary. Dla porównania Amerykanie w swojej strefie za takowych uznali 1654 Niemców. Krótko mówiąc, denazyfikacja w wydaniu francuskim okazała się zwykłą fikcją. A jak wyglądała denazyfikacja w wydaniu Sowietów? Ich polityka wobec Niemców od początku nosiła znamiona rewanżyzmu i była zdominowana przez okrucieństwa. Po zakończeniu wojny Sowieci postanowili wykorzystać hitlerowskie obozy koncentracyjne oraz areszty i więzienia Gestapo i umieścili w nich 122 671 Niemców. Z tej liczby wskutek niedożywienia, chorób i bicia zmarło 42 889 więźniów. Kolejne 12 000 zesłanych zostało do obozów sowieckiego Gułagu. Tylko niewielki odsetek aresztowanych Niemców stanął przed sądem. Teoretycznie wśród aresztowanych Niemców mieli być tylko naziści, ale w praktyce okazało się, że wśród aresztowanych znaleźli się także ci, którzy mogli stanąć na drodze sowietyzacji kraju. W ten właśnie sposób aresztowano wszelkich wrogów klasowych, do których dołączyli później niemieccy socjaldemokraci, którzy odmówili wejścia do komunistycznej partii Niemiec i kontestująca sowiecki system niemiecka młodzież. Nie oznaczało to jednak tego, że denazyfikacja w sowieckiej strefie okupacyjnej była najbardziej surowa. Sowieci podchodzili do niej w zależności od swoich bieżących potrzeb. Kiedy kogoś potrzebowali, jak było to w przypadku niemieckich konstruktorów rakiet, bez znaczenia było to, czy był on nazistą, czy nim nie był. Istniała też możliwość odkupienia dla nazistów, która zależała od ich zaangażowania w budowę nowego socjalistycznego ładu. Stalin zaproponował nawet Walterowi Ulbrichtowi, przywódcy wschodnioniemieckich komunistów, aby ten stworzył specjalną frakcję w swojej partii dla członków NSDAP, którzy będą chcieli włączyć się w budowę socjalizmu. Chyba dlatego tak wielu z nich nawróciło się na socjalizm i zasiliło szeregi Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, która rządziła NRD, państwem zbudowanym pod nadzorem Sowietów. Krótko mówiąc, denazyfikacja Niemiec nie została przeprowadzona ani przez zachodnich aliantów, ani przez Sowietów. Stało się tak dlatego, że powojenne Niemcy bardzo szybko stały się areną zimnej wojny, w której zachodni alianci i Sowieci stanęli naprzeciw siebie, mając u boku swoich niemieckich sojuszników: Republikę Federalną Niemiec i Niemiecką Republikę Demokratyczną.
W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, w jaki sposób amerykańskim ekonomistom udało się znacząco przyspieszyć zakończenie II wojny światowej. Bez ich działań trwałaby ona znacznie dłużej i kosztowała życie tysięcy ludzi i wolność wielu narodów. To temat całkowicie nieobecny w historii i dlatego postanowiłem go przedstawić. Ten film zatytułowałem „Jak amerykańskim ekonomistom udało się skrócić II wojnę światową”. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, pan Michał Rychwalski, pan Dariusz Wietrzykowski, pan Dariusz Czarnotta, pan Artur Drogosz, pan Arkadiusz Strykowski, pan Piotr Kos, pan Bartłomiej Biegała, Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto oraz biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.